Mam to w oczach. Taki człowiek się robi bardzo długi, szczupły, wysoki, takie sylwetki wiszące. Zastraszali, wprowadzili, można powiedzieć, krwawy terror od pierwszych dni okupacji. W związku z tym narodził się ruch podziemny. No i zaczęły się dni okupacji. Zaczęło się od tego, że dowiadujemy się za parę dni, że Niemcy rozstrzelali, powiesili i w Wawrze było pierwsze takie zaskoczenie, masowe rozstrzeliwania. Po tym dowiadujemy się, że ja sam widziałem na ulicy chyba Leszno, na balkonach, z balkonów powieszali ludzi. Mam to w oczach. Taki człowiek się robi bardzo długi, wysoki, bo to wydawałoby się szczupły, wysoki, takie sylwetki wiszące, ręce skrępowane z tyłu i nieprzyjemne. A tutaj jak była szubienica na dworcu Warszawa-Praga, na tych terenach, to jeszcze jak był wiatr, to się kiwało. Wprowadzili, można powiedzieć, krwawy terror od pierwszych dni okupacji. W związku z tym narodził się ruch podziemny. No bo to gwałt niech się gwałtem odciska, prawda? Ile można było pozwolić, żeby bez żadnej beztrosko sobie mordowali. No i to były zaczątki państwa podziemnego, bo były różne i ja nie pamiętam w tej chwili nazw, ale były podziemne organizacje o różnych nazwach. I dopiero nie pamiętam w którym roku to wszystko zostało jak gdyby scalone pod nazwą Armia Krajowa. Podwórkowo, nawiązując znajomości, moi koledzy mieli starszych braci, którzy byli w konspiracji. I to przechodziło na tych młodszych. No i mieliśmy przecież, każdy pragnął, bo wiedział, że jest armia podziemna, że istnieje podziemie, żeby się jakoś wkręcić. I proszę kochanych, w tym technikum, znaczy w technikum, w tej szkole mechanicznej Wolframa, jakoś dowiedzieliśmy się, że istnieje organizacja Orlęta. I te Orlęta mają obóz w Puszczy Kampinoskiej w Julinku, ale pod przykrywką, że to jest, była Rada Główna Opiekuńcza. To taka organizacja, która się zajmowała niedożywionymi dziećmi, między innymi. Taka Rada Główna Opiekuńcza, RGO. I pod tym szyldem, w tym Julinku, była taka szkoła, jak powiedzieć, przysposobienia wojskowego. No i tam się takich zaufanych, bo jakoś tak się złożyło, że należałem do tych zaufanych. I tam był obóz. Niby wysyłali na kolonie. I to było 2 tygodnie takiego wojskowego drylu. To jest z przysięgą. I w Julinku byłem dwukrotnie na takim obozie. Tam były nocne marsze, tak jak w wojsku, takie przysposobienie, z tym, że nie było karabinów, ale mieliśmy takie drewniane kije, bo przychodziły różne komisje, między innymi niemiecka też, więc żeby nie podpaść, to były kije. I z tymi kijami musztrę, w lewo zwrot, w prawo zwrot, prezentuj broń, na ramię broń, wszystko to było takie. No ale to okazało się, że Orlęta to Orlęta, ale jest organizacja poważniejsza. Kolegi. Rodzina była zaprzyjaźniona z porucznikiem Iskrą. To był porucznik Sitarz się nazywał, pseudonim Iskra. On był bardzo już zaawansowany w akcji podziemnej. No i
upatrzył sobie z rodziny syna, czyli Lilek Daszkiewicz to był, mój serdeczny przyjaciel, i przez niego zostaliśmy zaprzysiężeni. Pamiętam, mieliśmy zebrać grupę, już nie pamiętam ilu to było, ale tak gdzieś koło 15 takich zaufanych chłopców i w takich miejskich domach na generała Zajączka, na strychu przyszedł ksiądz, złożyliśmy przysięgę, już byliśmy zaprzysiężeni i byliśmy Armią Krajową w 7. Kompanii Motorowej Iskra. To się z początku ja nie wiedziałem, no, to później, bo tak to byśmy nikogo nie wiedzieli, że i były wyznaczone dni spotkań. Już nie pamiętam, czy to 2 tygodnie chyba. Miejsce po kolei w różnych miejscach i przychodził podchorąży. A dla nas podchorąży to był Bogiem, a oni chodzili w płaszczach i w butach z cholewami. Też tak, to było tak wyzywające, że po tym chyba zabronili, tak, bo to rzucało się w oczy, a Volksdeutsche byli i można było pospaść, ale i to tak po tym zaprzysiężeniu, a ja pracowałem w warsztatach motocyklowych, no bo rzuciłem szkołę. Nie chodziło o pieniądze, bo co pieniądze? Głównie chodziło, że tam były deputaty. Dostawało się kartofle, tłuszcze, co tydzień był taki deputat. I to przynosiłem do domu, także właściwie żywiłem, że tak powiem, dzięki temu, że pracowałem. No i strzeliło nam do głowy, żeby w tych warsztatach, gdzie pracowałem, żeby wyprowadzić motocykle 2 do Julinka, do tego obozu tam ukryć, żeby pojechać 7. Kompania Motorowa Iskra. Ten motocykl gdzieś tu był, ja go brałem z dziupli, nawet jak uczyliśmy jeździć. Na Pogonowskiego niedaleko to było. Ale to był mały motocykl, a tutaj upatrzyłem sobie taki duży motor Gnom z taką przyczepką do karabinu maszynowego, ogromny motocykl, i druga DKW 500, też duży motor. No i zrobiliśmy, kochani moi, a ja to wszystko na zebraniu powiedziałem. Powiedziałem, jak można wyprowadzić przed 7 godziną, nim godzina policyjna była 6, to o godzinie 7 jakbyśmy to wyprowadzili i zawieźli do Julinka, to mamy sprzęt, no, do nauki wspaniały. Tu się tak wszystko pięknie, w skrócie, wszystko się pięknie prawie wyjechało z Warszawy na Julinek. Jest taka miejscowość Zaborówek. Nie było rozeznania i w Zaborówku żandarmii. I po drodze. I niestety ja się przed tym parę kilometrów zamieniłem z tym kolegą na motocykle. On wsiadł na motor z koszem, a ja na tą solówką. I tą solówką jechałem przed nim bo jeździłem i wracałem, bo tą solówką ciężko było jechać tak szybko, a dekawką. I w tym Zaborówku w pewnym momencie ja chcę zakręcić, a z tyłu co siedział, mówi: Romek, żandarmi. Ja patrzę, a siatka, i za siatką stoi 2. Tak, cholernie, ja tak gazu dodałem. I teraz mówię: słuchaj, trzeba ich jakoś zatrzymać, bo... Ale niestety słyszymy strzelanina. A cała ta główna broń była w tej przyczepce, bośmy już jechali na Pewniaka, już wyjechaliśmy z Warszawy, tu się baliśmy, ale z Warszawy wyjechaliśmy, prosta droga. Kto wiedział, że w tym Zaborówku jest oddział żandarmerii niemieckiej. No i niestety tych 3 moich przyjaciół, myśmy uciekli lasem, wjechałem w las motorem i do tego Julinka dojechałem i powiedziałem tam od razu
że taka sprawa, to ten motocykl w taki dół jakiś wpakowali, przykryli gałęziami. Ja miałem, u nas w naszym motocyklu był tylko jeden rewolwer został, a wszystko było w koszu. To wszystko tam zostało. Nie wiedzieliśmy, jak tam wygląda sytuacja, czy ktoś strzelaninę. No tak, ale nie wiadomo było, czy ktoś żyje, czy nie. Powiedzieliśmy tam w tym Julinku, tam też, bo to taki obóz wojskowy właśnie był tam jakiś podchorąży, no, zostawiliśmy ten rewolwer u niego i powiedzieliśmy, że jaka sytuacja jest, nie wiemy, ale słyszeliśmy strzelaninę i motor się nie pokazał. No i wróciliśmy do domu. Ja też się tak trochę, jak wracałem, bo to trzeba było pociągiem z Błonia przyjechać i tak trochę bałem się do domu przyjść, bo nie wiedziałem, czy przypadkiem, jak oni wpadli w ręce Niemców, to może któryś nie wytrzymał, ale nie, nikogo nie było. I zaraz następnego dnia, czy za drugi dzień, jeszcze z drugim kolegą, wzięliśmy rower ciotki mojej. On miał też rower i pojechaliśmy rowerami dowiedzieć się, jak to wyglądało. I wyobraźcie sobie, tak jedziemy, już jesteśmy w tym właśnie Zaborowie, a tam był posterunek policji granatowej. No i jedziemy, a zatrzymuje nas policjant i mówi, gdzie jedziecie? A ja jedziemy do Błonia, do Leszna, przepraszam. A mówi, chłopcy, nie jedźcie do Leszna, bo tam Niemcy zabierają rowery. No to tak, porządny policjant. Tak, no to takie były schodki, to ja to Lew miał, to jest dzisiaj chyba, już nie pamiętam. To siadamy i tak zaczynamy rozmawiać, czy tu spokojnie, czy tu, bo to niedaleko Puszcza Kampinoska, czy tam są partyzanci, czasem przychodzą. No i się zeszło na temat, czy tu spokojnie. Ja nie, no to właśnie parę dni temu była strzelanina, zastrzelili 3 chłopców, którzy tam na motocyklu jechali. A to już wiedzieliśmy, że tylko powiedzieli nam ci policjanci, że gdzieś ich pochowali, ale nie wiedzą gdzie. Zakopali ich gdzieś tam. No to wróciliśmy z tą przykrą wiadomością do Warszawy. Pamiętam, że rodziny, myśmy się znali, więc siostra któregoś dnia przyszła i mówi, Romek, nie wiesz, coś stało z Andrzejem, bo to brat. Ja mówię, no bałem się powiedzieć, bo to i poza tym no, było przykro. Ale okazało się, że jeden z tych naszych nieszczęsnych kolegów, który zginął, Leszek, zostawił swojej dziewczynie taki list. Gdybym nie wrócił, to przeczytaj. I ona to otworzyła, bo jak nie wrócił, otworzyła ją, znaczy opisała, jaką akcję mamy zrobić, bo jeszcze nie wiedział, tylko opisał, że... I tak, no i zaraz się zaczęło, że na zebraniu akowskim ja miałem wielką nieprzyjemność. Bo w zasadzie to, no ja wrzuciłem ten projekt, ale to miało być zorganizowane jakoś mądrzej. A myśmy się wyrwali, czekaliśmy na że ci podchorążowie tą akcję przeprowadzał, to tak mijało i myśmy zniecierpliwili się i zrobili to, że tak powiem, na własną rękę. Miałem nieprzyjemności duże. Musiałem zeznawać, umówiłem się, tak powiedział mi na zebraniu, pójdziesz tam Most Poniatowskiego o godzinie tej i tej i tam będziesz sobie się przechadzał, do ciebie podejdzie człowiek, który będzie tak ubrany i jemu zdasz sprawozdanie. Takie to były. Jak tego ja się nasłuchałem. To gówniarstwo, że to, no Jezu, no, myślałem, że mnie do Wisły wrzuci.
Nie, ale się bałem, bo on straszył, wiesz, jeśli to grozi sądem wojskowym, czyli pod ściankę. Nakrzyczał, nawrzeszczał. No i tak, bo ja poszedłem do pracy za 2 czy 3 dni, bo tam nie było takiej dyscypliny. Bo tam zawsze przychodził taki jeden nazwany Auszier, Niemiec, taki już starszy, którego na front nie brali i on tam siedział przez tych 8 godzin pracy, miał taką swoją stróżówkę, siedział, niby pilnował. I mówią chłopaki, jak ja przyszedłem, mówi, słuchaj Romek, wiesz co to było? Tutaj ukradli motory. 2, mówi, przyjechało tych żandarmów na sygnale, przybiegli z karabinami, otoczyli tu wszystko. Tu mówi, taki był cyrk. 2 motory ukradli. Ale tam mieszkał majster Kaczmarczyk. Tylko że to wszystko bractwo było w konspiracji. Ten majster. I on widział z okna, bo mieszkał akurat, warsztaty były tak, że trzeba było przejechać przez bramę i one na zapleczu bloku były. On mieszkał na 1. piętrze i widział. I mówi do mnie, ja was widziałem, jak wyjeżdżaliście. Nie wie pani majster, ale wie pan, że to jest tajemnica, bo no ja wiem, ale powiedziałem jemu wtedy, że tak to się skończyło. No przykre. Ale to czas wojny.